Stoję se w rzece i jem baklawę. Nawet dobra. Alibaba, nie wiem gdzie jest jego 40 rozbójników, oby tu nie przyszli. 12 zł w Kauflandzie. Pistacjowa, wydaje się okej. Nie wiem, czy to widać. Zobaczymy. I tak, niby stoję w rzece i jem baklawę, ale tak naprawdę celebruję wydany 3. album. Wprawdzie mały, dlatego jest mała baklawa. Nic wielkiego, shooter heftu. Ale to jest właśnie życie. I zawsze celebruję baklawą. Tak samo jest w tym przypadku. I ptaki lecą. Rzeka to narew. Tak naprawdę Bugo narew, ale może też być Bóg, jak kto woli. Ja to nazywam narew i oficjalnie jest narew, więc jest to narew. I rzeka jest fantastyczna. Cieplutka. I po prostu słodka jak ta baklawa pistacjowa. Nie, no ona jest fantastyczna, aż wam pokażę. Aż wam pokażę. Macie o. Kawałki pistacji. I jest po prostu picobello. Jak to się mówi? Zajebibi. Zajebibi jest. Taka cukrzyca w kwadraciku, ale jest super. Jak baklawa, to się trzeba napić czegoś gorzkiego. W tym przypadku turecka herbata w kubku z Chopinem. No proszę bardzo. Fryderyk Chopin. I nie jest to marsz żałobny. O. I zaraz wejdzie jak złoto. No. I dlaczego kubek Chopina? Nie wiem w sumie. Ja się im nie inspiruję, ale kiedyś byłem w Żelazowej Woli. Ale wprawdzie go nie kupiłem ja. Tylko dostałem od babci, jak ona była. No. Tu jest lepiej niż w jakiejś Żelazowej Woli. Nie no, naprawdę. Jeszcze raz przebitka na kubek. Chopin. Ten album, który stworzyłem, dużo mi dał. Wiem już, jak wygląda ten proces dokładnie, jeszcze bardziej niż wcześniej. A także wiem, co robić, a czego kategorycznie nie robić, więc już jestem mądrzejszy. Najważniejsze, że ktokolwiek to posłuchał, tego się cieszę i jedziemy dalej. A teraz tylko co? Summer in your eyes. I co dalej? Co dalej? To się okaże. Ja już wiem, a wy nie. Na pewno będzie coś się działo. No, będzie coś się działo. Nie, no po prostu nic więcej nie potrzeba. Gorąca herbatka w kubeczku, wchodzisz do rzeki i jest po prostu that's all. I co? I trzeba zbudować kojo tutaj. Mam ręczniczek. Na tym kiepie śmiecą tylko łachudry. Mam ręczniczek. Herbatkę dolewam. Part tu. Co tu chcieć więcej? Nikogo tu nie ma, jest cisza, spokój. Dobra, cisza, spokój. Tam jakieś chłopy remontują. To może jest pseudo cisza, spokój, ale jest bardziej cicho i bardziej spokojnie niż w WWA. Trochę mnie to śmieszy, jak to można iść z dzieckiem i zapomnieć po prostu tego wiaderka i łopatki. No ale no dobra, komuś się może innemu przyda.
No na szerokim kącie to tutaj jest trochę ciemniej, ale tak, no. O, ptaki se lecą. Się czuję jak ornitolog. Znaczy ja mogę tu powiedzieć więcej, jest po prostu zajebibi. No rzeczka nie jest, kurwa, klaro. Tu jest już głębiej niż tam. Rzeczka nie jest klaro, ale jest cieplutka, jest po prostu... Tak jakby to słońce było. A nie w tej szarej Polsce. W tej szarej Polsce. W tej szarej Polsce. Choć w tej szarej Polsce też może być spoko. Może być spoko, no. Zwłaszcza jak nie ma ludzi wkoło. Poza tamtymi chłopami. No ale ciężko pracują, no to ich nie ma co winić. Tutaj w sumie to miejsce mi się zawsze kojarzy, jakby to była sawanna. W sumie taka sawana, bo jest po prostu taka Polska, albo taka Afryka. O, Afryka Polska. Coś w tym stylu. Nie wiem, to chyba zasługa tej dzikości tutaj i tych różnorakich kwiatów. Tutaj są jakieś takie osty fioletowe, ale jak tu jest zachód słońca, normalnie sawanna bez kitu. A nie jakieś Zimbabwe, nie. A nie jakieś Zimbabwe czy jakaś inna Namibia. Polska nad Narwią. Zajebisty oset. Przecież to jest po prostu... W sumie szkoda, że to zerwałem, ale to jest po prostu dzieło sztuki, no. Dzieło sztuki. Dzieło sztuki, no. Chyba idę pod te drzewo przycupnąć. No, tak będzie ciekawiej. Dobra, jak rasowy podróżnik. Żeby tu za bardzo nie podeptać. A, tutaj ktoś jechał samochodem, to git. Nie wiem, czy git. Aby tu kleszczy nie było. Oby tu kleszczy nie było. Co to są? Stepy akermańskie? Powiem tak, opłacało się tu dreptać przez te chaszcze. Jakie tu są super roślinki. Gdzie ona jest? No tutaj to jest jakaś kostrzewa ewidentna. Ale kująca. To! Nie wiem, to wygląda trochę jak wilczomlecz jakiś. Muszę to sprawdzić, nie wiem, czy to mogę dotykać. A tutaj? To jest co to? Goździk. I don't know. Chyba goździk, tak sądzę. A nie, dobra, gadają głupoty. Żaden goździk, to jest po prostu zawciąg. Nie wiem, czy to jest zawciąg nadmorski. Ale zawciąg, on jest właśnie na takich suchych terenach jak tutaj. A to żółte mi po prostu przypomina Santolinę. Taką właśnie śródziemnomorską, co miałem do śródziemnomorskiego ogrodu sobie kupić. Chyba zakupię Santolina. Ale po co jak się można inspirować po prostu sawanną z Nadnarwi i sobie kupić zawciąg? I to muszę zobaczyć, co to jest. Bo to już widziałem i to nagrałem. Dobra, już jestem mądrzejszy dzięki internetowi. Kocanka piaskowa. Takie cudo. Naprawdę wygląda jak Santolina. Wygląda tak po prostu wow. Całe po prostu łany tego są. Ja to tak uważam, żeby tego nie podeptać. Ale dobrze, że tu przyjechałem, bo tutaj jest takie... Co to jest? To wygląda jak macierzanka. No. Ale ładnie pachnie. Boż.
Co to jest? Wygląda jak tymianek, właśnie macierzanka. A zapach ma prawie 1:1 jak lawenda. No, macierzanka. Ale jest po prostu super. Po prostu te liście, jak się zerwie, one pachną jak taki... One pachną jak taki rozmaryn z taką po prostu lawendą. Ja nie wiem, jak ja to posadziłem w chałupie, na piasku, tak jak tutaj w sumie, umarło śmiercią naturalną. A to jest super, będę to musiał dokupić. Wow. I po prostu macierzanka, no. Ty, o, nawet specjalnie tu przyleciał, chciał być nagrywany. Popisówę zrobił. Macierzanka, nie no, jakie to jest super. Super coś. No, tymianek zwykły, ale no... Look. Nie no. Super, odkrycie. Warto chodzić po chaszczach, bo można coś ciekawego trafić i się zainspirować. Nie mówię, że się zainspiruję tą wierzbą, ale ją po prostu uwielbiam, jak ją zawsze widzę tutaj. No i tak to jest z eksploracją. Czasami byle badziewia może zaskoczyć. Taka jest moja kwestia na koniec. A ja się po prostu idę schować pod tą giga fajną wierzbę z tą po prostu wielką dziurą. Ona tu musi mieć tyle lat, że ło! Serio. Tutaj jakieś śmieci zostawiły śmieci, ale tak, nie no, z wierzba uwielbiam. To jest typowe, to jest po prostu typowe Mazowsze, a nie jakieś badziewie nowoczesne typu wierzby sadzić, a nie jakieś wierzby Hakuro Nishiki, co są po prostu brzydkie. Zwykła wierzba. Takie wielkie cudo się robi. Nie każdy chce mieć na chacie, ale takie wielkie cudo. I ona po prostu z daleka, w sumie z daleka to ona wygląda, jakby to była po prostu oliwa. Może z daleka to jest oliwa, ale na pewno nie extra virgin. Także tak. Nie no, uwielbiam. Niewiele po prostu do szczęścia potrzeba, serio. I ten wiatr. Muszę ogarnąć, co to są za te trawy tam, bo wyglądają właśnie ciekawie. Taka stipa czy coś. Trzeba zdjęcie zrobić i dodać do Google. I oby tu żadnego kleszcza nie było w gratisie. Poza tymi. Poza rzep bez psiego ogona, tylko na tej rzep psiego ogona na skarpety z merynosa. Bez kitu. Lata mi tu jakieś badziewie, a kysz. To mi się wydaje, że to jest topola czarna, ale ręki nie stracę, bo nic dla was nie wytworzysz wtedy, jak ręki nie będę miał. Tak wygląda jak topola jakaś czarna, może jakaś inna, who knows. Dobra, zawijać trzeba. Nagrywa się